AIXUN H310D to nowy model stacji Hotter łudząco podobny do JDI 863. Nie ma tutaj przypadku, ponieważ producent AIXUN nabył prawa do produkcji tego właśnie modelu. W tym filmie pokażemy Wam, jakie usprawnienia wprowadzono w wersji H310D, sprawdzimy dostępne opcje menu, pobór prądu czy prędkość nadmuchu. Jako punkt odniesienia dodaliśmy pomiary z innego bardzo udanego Hotteru, mianowicie Yihua 993DM czwartej generacji, który to w ostatnich tygodniach stał się hitem sprzedaży w naszym sklepie. Także pamiętajcie o daniu łapki w górę i lecimy z materiałem. Parametry stacji lutowniczej H310D podawane przez producenta widzicie właśnie na ekranie. Jest to kolejna w naszej ofercie mocna, bo aż kilowatowa stacja przeznaczona dla profesjonalistów, ale wyróżniająca się małą, kompaktową obudową. Możemy tutaj ustawić dowolną temperaturę w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza. Mamy płynną regulację nadmuchu od 0 do 100%. Nastawy regulujemy za pomocą encoderów, co zdecydowanie wyróżnia ten model na tle innych konkurencyjnych stacji lutowniczych, gdzie na ogół mamy wbudowane fizyczne przyciski do zmiany ustawień, tak jak choćby we wcześniej wspomnianym modelu Yihua 993. W AIXUN H310D mamy aż 3,5-calowy ekran IPS LCD. Takie rozwiązanie nie służy jednak wyłącznie poprawie estetyki urządzenia. Producent postawił tutaj na rozbudowany software, który jest regularnie rozwijany przez niego. Port USB-C, znajdujący się w pobliżu frontowego przycisku On-Off, służy m.in. do aktualizacji firmware'u stacji lutowniczej z poziomu komputera oraz podpinaniu akcesoriów. Jak widoczny na ekranie miernik temperatury DT01. Jest to specjalistyczny miernik temperatury, za pomocą którego możemy skalibrować różnego rodzaju lutownice czy stacje Hotter. AIXUN H310D wymaga tego akcesorium do kalibracji, co można zaobserwować na widocznych przebitkach. Posiadając miernik temperatury DT01 jesteśmy w stanie wykonać dokładną kalibrację stacji. DT01 z użyciem dodatkowej termopary rejestruje i koryguje różnicę między zadaną temperaturą a rzeczywistą. Sam proces kalibracji odbywa się automatycznie. W momencie nagrywania tego materiału, ostatnią wydaną przez producenta aktualizacją oprogramowania jest wersja o oznaczeniu 1.06. Update'y pojawiają się bardzo często i można je pobierać również za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, gdyż model H310D posiada wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth. Zaskakujące, prawda? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim rozwiązaniu. Duży wyświetlacz LCD pozwolił producentowi także na zaimplementowanie wyjątkowej opcji ustawienia własnych profili lutowniczych, np. podlutowanie pamięci NAND, czy innych różnego rodzaju układów osadzonych na kulkach z cyny. Można powiedzieć, że ten niewielki gabarytowo Hotter to dosłownie przenośna stacja BGA. Utworzone profile możemy zapisywać w chmurze używając Wi-Fi. Sami musimy przyznać, że tak szczegółowe opcje personalizacji w stacji Hotter czynią ten model jednym z najbardziej zaawansowanych pod kątem oprogramowania, jaki mieliśmy okazję testować. Lubisz takie funkcje? Napisz pod filmem, co o tym sądzisz. Czas na omówienie podstawki oraz kolby lutowniczej. Tutaj również poczyniono istotne zmiany względem poprzednika, czyli JDI 863. Jeśli przyjrzeliście się dokładnie, to już zapewne zdążyliście zauważyć, że wąż doprowadzający powietrze do kolby jest wykonany z matowej gumy. To udany upgrade, gdyż materiał ten jest bardziej elastyczny niż w przypadku stacji JDI 863 i znacznie poprawia komfort pracy. Podstawka jest magnetyczna, a więc stacja wykrywa moment odłożenia kolby i mamy w niej wbudowany ściągacz do dysz, a tych jest w zestawie aż 6. I są to nasadki proste o różnych średnicach. Istotny jest fakt, iż 3 z nich oferują nadmuch spiralny, co widzicie na ekranie. O budowie i dostępnych funkcjach software'owych powiedzieliśmy już dużo, tak więc czas przetestować osiągi AIXUNa H310D. Obiecaliśmy na początku materiału, że jako punkt odniesienia weźmiemy tutaj inny mocny Hotter z naszego sklepu, czyli Yihua 993. I jak zawsze temperatura przy pomiarze to równo 100 stopni Celsjusza. Ustawiamy przy tym maksymalny nadmuch oraz używamy dyszy o średnicy 10 mm. Więcej tego typu testów możecie zobaczyć w innym filmie, do którego link wyświetla się teraz w rogu ekranu. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z tym filmem, ponieważ przetestowaliśmy w identyczny sposób aż 6 stacji Hotter o podobnej mocy. W materiale tym pojawia się również więcej szczegółów odnośnie samej stacji Yihua 993.
Teraz czas na pomiar z termoparą. Target to 400 stopni Celsjusza. W czasie pracy elementu grzejnego możecie zwrócić uwagę na wskazania watomierza. Na koniec trzeba pokazać Wam, jak ta stacja radzi sobie w pracy. Chociaż po poprzednich testach nie będziecie chyba zaskoczeni, AIXUN H310D radzi sobie świetnie z takimi zadaniami jak choćby wylot pamięci VRAM z karty graficznej. H310D to udane rozwinięcie starszego modelu JDI 863, który znamy doskonale, ponieważ od lat używa go nasz dział serwisu przy realizowaniu dla Was napraw pogwarancyjnych i jak i gwarancyjnych. Po sprawdzeniu najnowszej stacji możemy spokojnie wymienić wysłużony model JDI 863 na właśnie AIXUN H310D. Polecamy ten hoter każdemu profesjonaliście. Z pewnością sprawdzi się w serwisie konsol, laptopów czy smartfonów. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to jesteśmy obecni również na TikToku, Facebooku oraz Instagramie. Linki w opisie.